Partnerem odcinka jest aplikacja eSIM-Saili, która doskonale sprawdza się w podróży. Moi drodzy, moje doświadczenia południowoamerykańskie może nie są jakieś nadzwyczajnie bogate, ale nie są też arcyskromne. Byłem 2 razy w Ekwadorze, byłem 2 razy w Urugwaju, byłem w Kolumbii, byłem troszeczkę w Argentynie, byłem trochę w Brazylii. No wiem, sporo mi jeszcze brakuje, ale jeśli gdzieś naprawdę od dawien dawna chciałem przyjechać, to chciałem przyjechać właśnie tu, do Paragwaju. No i przylecieliśmy tu dosłownie przed chwilą. Asunción, stolica tego kraju. Trzeba zacząć od jedzenia. Wstaliśmy wcześniutko w Montevideo, więc wczesny asuncjoński obiad, a potem znacznie więcej. Oto Lido Bar, lokal, który działa od roku 1953 i jak donieśli wszyscy wysłani wprzódy w teren zwiadowcy, jest niezwykle reprezentatywny dla miejscowej kuchni. No i co tu zjeść na sam początek, na sam począteczek pobytu w Paragwaju, w Asunción? Danie, które swoją sławą wykroczyło daleko poza ten kraj. Wori wori mianowicie. To jest ta zupa. Zupa, która została najpierw wybrana najlepszą zupą świata, a ostatnio została ogłoszona najlepszym daniem świata. No ja wiem, to głosują internauci, Taste Atlas, ale niezależnie od tego, jaki mamy do tego typu głosowań stosunek, coś w tym musi być, że miliony ludzi na całym świecie zaczęły gotować rzecz, która wcześniej w ogóle im nie była znana. To jest potrawa, która wywodzi się z kuchni Indian Guarani. I o co chodzi? Robimy wywar na kurczaku. Bardzo ważne rozróżnienie. Jeśli mamy broilera, to jest polo, nie pozio, tak jak w Urugwaju, a jeśli mamy kurę zagrodową, to jest galina. No dobra, jest wywar, jest kawałek mięsa, ale najważniejsze jest to maleństwo. Ono przesądza o nazwie. Wori wori to w języku Guarani właśnie kuleczki albo piłeczki. To jest rodzaj knedelków robionych z mąki kukurydzianej, którą zagniata się z jajkiem, mielonym serem, tutaj miejscowym, ale rzecz jasna w Europie na przykład z parmezanem. I jeśli to jest jeszcze za gęste, to dodaję do tego trochę bulionu. Gęste jest w całości, ale najpierw ta kluseczka, czyli wori. Świetne. Chodzi o to, że te kluseczki gotuje się w zupie. W związku z tym one przechodzą smakiem tego wywaru. Oczywiście najważniejsza jest jakość wywaru skóry. Niektórzy to zakwaszają. Tutaj stoi ostry sos na stole. Jakbyście chcieli, to jest dopiero nasza asuncjońska, paragwajska rozgrzewka. Ale wori wori, jeśli śledzicie internet, to będziecie wiedzieli, o co chodzi. No to zacznijmy układać te historyczne klocki. Nie od pradziejów, lecz od początków istnienia państwowości paragwajskiej. A najlepiej to zrobić właśnie w tym miejscu, Casa de la Independencia, czyli Dom Niepodległości. Tutaj wyjaśnię wam, dlaczego w Paragwaju nie ma jednego dnia niepodległości, tylko są to dni 2. Ale to już w środku. Na zewnątrz potwornie gorąco, a w środku artefakty, jak to się modnie nazywa.
Po inwazji wojsk napoleońskich na Hiszpanię zaczyna się sypać kolonialne hiszpańskie imperium. W roku 1810 Argentyna ogłasza niepodległość. Argentyńczycy uważają, że tereny dzisiejszego Paragwaju do nich powinny należeć i dokonują inwazji na tę ziemię. Inwazji, która zostaje odparta. Wszakże tutaj w Asunción jest jeszcze hiszpański gubernator. Ale w tym właśnie domu zbierają się miejscowi patrioci, którzy intensywnie deliberują, co też zrobić. No bo wyjścia są teoretycznie trzy. Albo można zachować zwierzchność hiszpańską, no ale wszyscy widzą, że kolonialna Hiszpania jest już raczej passé. Można w końcu zgodzić się na aneksję przez Argentynę, ale tego nikt nie chce. No i można ogłosić niepodległość. Zdecydowano się właśnie na tę opcję trzecią. I właśnie z tego domu wieczorem 14 maja roku 1811 wyruszyli owi patriotyczni paragwajscy mężowie do domu hiszpańskiego gubernatora. Oczywiście nie od razu gubernator uległ, ale w końcu podpisał akt kapitulacji, rzec można, zrzekł się swoich funkcji. I ten cały proces trwał między 14 a 15 maja. Właśnie wtedy ogłoszona jest deklaracja niepodległości Paragwaju. Zatem 2 dni święta niepodległości. 14 i 15. To jest Casa de la Independencia. Stąd właśnie ci dzielni mężowie wyruszyli i to jest muzeum. Oto obraz przedstawiający jakże ważkie wydarzenie. Ten pan przepasany szarfą to gubernator hiszpański, otoczony przez miejscowych patriotów. Za chwilę podpisze akt kapitulacji. Paragwaj przestanie być zwierzchnością korony hiszpańskiej, przestanie być kolonią. W początkach swojej państwowości kraj był rządzony silną ręką i zamknięty na wpływy z zewnątrz. Ale z czasem zaczęło się to zmieniać. Nadeszła epoka Lopezów. Drugi z nich, Francisco Solano Lopez, zwłaszcza on zapisał się niezwykle pozytywnie w tamtych czasach. Zaczął wznosić ten budynek, czyli dzisiejszy Pałac Prezydencki. W tym celu zatrudnił najlepszych architektów z Europy, z Włoch i z Francji. Kraj się rozwijał, ściągano kapitał. Paragwaj szedł do przodu. Ale nastąpiła katastrofa. W roku 1864 wybuchła wojna paragwajska. Na ten kraj najechały 3 sąsiednie, 2 giganty, Brazylia i Argentyna oraz Urugwaj. W wyniku tej wojny kraj stracił blisko 70% całej swej męskiej populacji. Francisco Lopez zginął, dowodząc wojskami paragwajskimi, ale kraj przetrwał. Nie został rozebrany przez sąsiadów. Tutaj stacjonowały wojska brazylijskie, tutaj były koszary. Zresztą budowla była jeszcze wtedy, po tej inwazji, niedokończona. Ale kiedy się obroniono, kiedy wygnano obce wojska, budynek został odnowiony i budowa została dokończona. Dzisiaj to jest prawdziwy pałac prezydencki. To nie jest muzeum. Żeby tutaj wejść, trzeba się umawiać specjalnie. No i nie może być w środku żadnych oficjalnych uroczystości. Ale nie mogłem wam tego miejsca nie pokazać, gdyż to jest po prostu historia Paragwaju. Spójrzcie na tę klatkę schodową. Tu wszystko jest godne. Tu wszystko jest może nawet jak na nasze standardy nieco pompatyczne, ale
Jesteśmy w Ameryce Południowej. Jesteśmy w kraju dumnym niezwykle. Paragwaju. Odnoga rzeki Paragwaj, jej zatoka, niemal w samym sercu miasta. I konkluzja. Potwierdza się to wszystko, o czym myślałem. Co mnie tu ciągnęło? No, przede wszystkim fakt, że mało kto tu był. Mówię o całym kraju teraz, a ci, którzy byli, przynajmniej wielu z nich mówiło, no tak, ale Paragwaj, tam nie ma nic ciekawego. Tymczasem nie jest sztuką pojechać do Machu Picchu i się tym zachwycać, bo to jest znany powszechnie cud świata. Sztuką jest odnaleźć piękne miejsca w takich, które nie są znane i ogólnie popularne. No i jeszcze jedna konkluzja, która jest taka, że musimy dzisiaj skończyć zdjęcia, bo jesteśmy ugotowani. Ja jadę do centrum handlowego kupić sobie jakieś shorty. Jest 35 stopni i przeszło 80% wilgotności ma powietrze, czyli normalna paragwajska temperatura. Nawet po pobycie w Urugwaju to wydaje się straszliwy gorąc. Moi drodzy, widzimy się za chwilkę. Asuncion nadal będziemy drążyć ów jakże wspaniały, nieoczywisty temat. Kącik partnerski. Partnerem dzisiejszego odcinka jest aplikacja eSIM Saily, która doskonale sprawdza się w podróży. Instalując aplikację Saily w swoim telefonie uzyskujecie dostęp do pakietów internetowych eSIM aż w 190 krajach i terytoriach. Odpowiedni dla siebie pakiet danych możecie zakupić jeszcze przed podróżą, by natychmiast po wylądowaniu mieć dostęp do internetu, nie martwiąc się o roaming. Co ważne, aplikacja eSIM Saily jest bardzo prosta w obsłudze. Kartę eSIM instalujemy tylko raz, by potem korzystać z pakietów danych w różnych krajach. Korzystaliśmy z Saily na przykład w Turcji, w Maroko, w Wietnamie, w Tajlandii, a teraz tu, czyli w Argentynie, Urugwaju i Paragwaju. I powiadam Wam, wszędzie świetnie się sprawdza. Wśród wielu wbudowanych funkcji Saily warto zwrócić uwagę na blokadę reklam, która znacząco oszczędza ilość pobieranych przez nas danych i przyspiesza przeglądanie. Bo po co płacić za oglądanie reklam w obcych językach? Z kodem Maklowicz otrzymacie w Saily 15% zniżki na dowolny pakiet. Szczegóły w opisie filmu. Koniec kącika partnerskiego. Jak widzicie, moi drodzy, środki odzieżowe, które miały przeciwdziałać upałowi, zostały powzięte. Morale jest niezwykle wysokie i wgłębiamy się ponownie w Asuncion. To miejsce jest niezwykle ważne nie tylko dla miłośników kolejnictwa, ale w ogóle dla historii tego kraju. Jesteśmy bowiem na historycznym dworcu kolejowym, a kolej i Ameryka Południowa to niezwykle ważki temat. Zresztą kolej to w ogóle jest niezwykle ważki temat, gdyż jak wiadomo, kto ma w głowie olej, ten idzie na kolej. Kraj łaknął kolei, cały kontynent łaknął kolei. Ogromne terytorium, słabo zaludnione, słaba jakość dróg, bardzo ich mało, więc kolej była koniecznością i Paragwaj był pionierem rozwoju kolejnictwa w Ameryce Południowej. W czasach rządów wspomnianych Lopezów w latach 50. XIX wieku podjęto decyzję o budowie miejscowej sieci kolejowej. I w roku 1861 pierwsi pasażerowie pojechali tutejszą kolejową linią. To jest wspaniałe muzeum kolejnictwa urządzone przy dworcu w Asuncion. Jeśli ktoś się tym interesuje, ale w ogóle interesuje historią,
to miejsce jest niezwykłe. A najlepsze rzeczy przed nami. Pierwszą linię kolejową w całej Ameryce Południowej otwarto w Gujanie Brytyjskiej, co jest logiczne, bo przecież to Anglicy wymyślili kolej i jeśli pamiętacie naszą wizytę w Glasgow, to również wiecie, że to właśnie Imperium Brytyjskie było potęgą w produkcji lokomotyw. No ale i tutaj mają ogromne osiągnięcia. Na przykład w Peru osiągnięcia związane z geniuszem naszego rodaka. To Ernest Malinowski skonstruował słynną trasę kolejową transandyjską. Cud techniki i inżynierii, jest do dzisiaj peruwiańskim bohaterem narodowym. Ale trzeba przyznać, że Paragwaj był w czołówce kolejnictwa. Jesteśmy w całkowicie zachowanym wagonie restauracyjnym z początków XX wieku. Tutaj się siedziało i jadło, ale to, co najważniejsze, mamy w tym miejscu, czyli mamy elegancki bar. To jest obite skórą, w szafkach różnego rodzaju rzeczy. Tutaj towarzystwo siedziało i jadło, ale towarzystwo mogło również przebywać we własnych przedziałach. Za chwilę takowy zobaczymy. Wagon sypialny z początków XX wieku. Z Asunción dało się wówczas dojechać koleją do Buenos Aires, ale taka podróż trwała blisko 2 doby. Trzeba było dojechać do Encarnación, to jeszcze Paragwaj, i następnie koleją przekraczano granicę z Argentyną. Pewnie tam podczepiano argentyński skład. No więc ci, którzy płacili najwięcej, musieli takową podróż odbyć godnie. Więc zaraz zobaczycie, co mieli do swojej dyspozycji. A mieli do swojej dyspozycji nieco więcej, niż my mamy w tej chwili w pociągach. No bo spójrzcie, to jest łazienka. Łazienka z bidetem, łazienka z normalnym prysznicem, jest też toaleta, umywalka, wszystko, co trzeba. W pociągach my śpimy na czymś, co się nazywa kuszetką. Tymczasem tutaj mamy normalne łóżko, mamy też szafkę, sekretarzyk, no wszystko jest. Tutaj w tyle wagonu siedziała służba, siedzieli kuchcikowie, tu jest piec, zresztą taki sam, tylko większy jest w tym wagonie restauracyjnym i ktoś zażyczył sobie kawę albo matę. No i naciskał guzik w swoim przedziale, to się tutaj świeciło i wtedy pan biegł i spełniał życzenia. Spójrzcie jeszcze, jak wyglądają tutaj szyby, kryształ rżnięty. No, przecudne. I teraz stało się tutaj to samo, co w sąsiednim Urugwaju. Otóż w drugiej połowie XX wieku zlikwidowano kolej. Uznano, że transport samochodowy jest tańszy, lepszy, no już były drogi wystarczające, by to samochodami, tirami ogarnąć. Ale przynajmniej tutaj, bo w Urugwaju zdaje się takich planów nie ma, tutaj ta linia ma być wskrzeszona, czyli pociągi znowu mają jeździć po Asunción, rozumianym jako metropolia, po mieście i jego okolicach. W dodatku wagony, no nie takowe sypialne, ale w ogóle wagony mają być wzorowane na tych wspaniałych rzeczach, które przetrwały próbę czasu. Najpopularniejszą tutejszą poranną przekąską jest chlebek o jakże wdzięcznej nazwie chipa. Nazwa wywodzi się z języka Guarani, ale i sam chlebek wywodzi się z kultury Guarani. Jest to tradycyjny tutejszy produkt. Sprzedawczynie, sprzedawcy tegoż stoją wszędzie na ulicach. Una chipa, un cocido, por favor. Do tego wziąłem matę miejscową, jakże inną od urugwajskiej, ponieważ jest ona
słodka. I pani to ma w termosach. Zaraz dostanę do tego chlebek. Co jest podstawą tego chlebka? Podstawą tego jest mianowicie maniok, mąka z manioku, czyli tapioki. To jest wypiekane z serem. O, gracias. Pagamos con tarjeta, por favor. Widzicie, sprzedawcy uliczni mają tutaj terminale płatnicze. Ok? O, fantastico. Gracias. Sí? Długo trwa. No. Ahí está. Ok, fantastico. Cocido, servieta, en cocido. Un cocido. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muy I już amable. rozbieramy to na czynniki pierwsze. To jest słodkie przerażająco, a sama bułeczka jest ciepła. To w takich termosach tutaj spoczywa. Tak, tapioka, a więc rzecz bezglutenowa, więc to jest nasz kącik bezglutenowy. Nie śmieję się. Rozumiem tych, którzy nie mogą jeść rano pieczywa na śniadanie. Nadziewane mięsem, to może być kurczak, może być wołowina. W samym cieście jest ser. Co wam powiem? To jest mój bien. Gracias, señora. Gracias. Muy bien, muy amable. Muchas gracias. Naprawdę jest okej. Una chita. Oto samochód, którego sam widok budził w tym kraju przerażenie. Samochód policyjny zwany przez miejscowych czerwonym kapturkiem. Samochód jakże charakterystyczny dla dyktatury Alfredo Stroessnera. Najdłuższej dyktatury w Ameryce Łacińskiej. Dłuższa była jedna tylko, Fidela Castro na Kubie. Alfredo Stroessner, syn Niemca z Bawarii, z Hof i metyski, pół Hiszpanki, pół przedstawicielki ludu Guarani, przyszedł na świat tutaj, został oficerem i w roku 1954 przeprowadził zamach stanu wojskowy. Rządził krajem do roku 1989. Jesteśmy przed siedzibą dawnej policji politycznej. Tutaj mieści się w tej chwili Muzeum Terroru i Tortur. Rządy Stroessnera były przez długi czas hojnie wspierane przez Stany Zjednoczone. Bowiem chodziło o powstrzymywanie komunizmu, chodziło o zwalczanie ruchów lewicowych w całej Ameryce Łacińskiej. Słynna operacja Kondor. Nie tylko Paragwaj. Mieliśmy hunty przez chwilę w Urugwaju, w Brazylii, w Argentynie, Chile, Pinochet. O to właśnie chodziło. Więc z jednej strony zwalczanie komunizmu, z drugiej strony stabilność ekonomiczna, ponieważ Stroessner spłacał zobowiązania wobec Banku Światowego, waluta była stabilna, wpuszczał amerykańskie koncerny, ale z drugiej strony torturowano ludzi w sposób okrutny. Ludzie ginęli bez wieści. To był po prostu niezwykle brutalny reżim. W dodatku Stroessner, być może z racji swojego pochodzenia, był półniemcem, zwłaszcza w latach 50. ochoczo zapraszał tutaj zbiegów z hitlerowskich Niemiec. Jest pewne, że dr Mengele był właśnie tutaj, był osobistym gościem Stroessnera. Doradcy przeróżni. Jego osobistą gwardię szkolili byli SS-mani. I wiele z tych strasznych rzeczy miało miejsce właśnie w tym budynku. Zresztą ta sprawa wyszła, chodzi o operację Kondor i o powiązania tych reżimów wojskowych w różnych krajach Ameryki Łacińskiej, wyszła, gdyż to właśnie tutaj znaleziono akta, które mówiły o powiązaniach tych wszystkich reżimów. Oto oryginalne cele, w których trzymano i torturowano przeciwników reżimu. Bardzo ciekawa jest historia tutejszego kościoła w kontekście dyktatury. Otóż początkowo
Dyktatura Stroessnera była Kościołowi niezwykle na rękę, no bo Stroessner bronił kraju przed komunizmem, przed wpływami lewicowymi. No i to jest logiczne. Ale też nie możemy zapominać, że Kościół był złączony z warstwami posiadającymi, a w ich imieniu rządził Stroessner. Natomiast pod koniec lat 60., na początku lat 70. sytuacja zaczęła się zmieniać. Przez kontynent przetacza się teologia wyzwolenia. Księża schodzą do ludu, zajmują się losem najbiedniejszych i stają się również ofiarą miejscowych prześladowań. Jednym z przełomowych momentów końca dyktatury była wizyta tutaj naszego papieża Jana Pawła II w roku 1988. Otóż po raz pierwszy wtedy publicznie, podczas ogromnych ludzkich zgromadzeń, papież apelował o przestrzeganie praw człowieka, krytykował reżim. Wśród ludzi pojawiły się hasła: koniec dyktatury, precz z dyktaturą. Ludzie, podobnie jak w Polsce podczas pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II, zrozumieli, ilu ich jest. I dyktatura parę miesięcy potem upadła. Stroessner wyemigrował do Brazylii. Zmarł wiele lat później na wygnaniu. Paragwaj domagał się jego ekstradycji. To nigdy nie nastąpiło. To miejsce jest smutną, ale jakże pouczającą pamiątką po autorytarnym reżimie. Bo zmieniają się tylko dekoracje, a wszystkie autorytarne reżimy działają w sposób bardzo podobny. Na targu w Paragwaju jeszcze nigdy nie byłem, zatem zaczynam od wysokiego C. To jest Mercado Municipal, czyli targ miejski numer 4, co sugeruje, zgodnie z prawdą, że w Asunción jest więcej targów, ale ten targ właśnie jest największy, nie tylko w mieście. To jest w ogóle największy targ w całym Paragwaju. Dział rybny. Ale skąd to wiemy, skoro tutaj nic nie leży na tych straganach? Są tylko napisy. To jest miejscowa specyfika. Pomieszczenie, które nie jest klimatyzowane. Tutaj tylko powietrze, wiatraki mielą. Zatem to wszystko, co pochodzi z wody, a ma być sprzedane, musi spoczywać w lodówce. Właśnie tutaj są lodówki pod ścianą i spróbuję do jednej z nich zajrzeć. Buenos días, señora. ¿Puedo abrir the freezer? Gracias. Mamy zgodę, więc poproszę teraz o rzut oka na to, co jest w środku. Surubi. Wielkie, ogromne ryby z rzeki Paragwaj. Zarówno w całości, jak i wyfiletowane. Ten kraj nie ma dostępu do morza, więc tutaj jada się głównie ryby słodkie i przeważnie wielkie, tak jak surubi. Gracias, señor. Gracias. Chodząc po tutejszym dziale warzywnym, musimy pamiętać, że pomidory nie pochodzą z Włoch, że ziemniaki nie pochodzą z Wielkopolski, a kukurydza nie pochodzi z Węgier. Zarówno pomidory, jak i ziemniaki pochodzą z Ameryki Południowej, a kukurydza z Meksyku. No to trochę inny kontynent, ale przecież nie aż tak odległy. I właśnie teraz jest sezon na przykład na pomidory, ale jeszcze na coś, co tutaj kosztuje nieprzyzwoicie mało. Zobaczcie, przepiękne, dojrzałe awokado różnych odmian. 6 sztuk tego kosztuje tutaj $1 mniej więcej. No my płacimy oczywiście za awokado znacznie więcej, ale też mamy je z innego źródła. Tutaj swoje towary przywożą okoliczni producenci. To, mówię teraz o awokado, to nie jest z wielkich plantacji. To jest od rolnika, który tego trochę wyprodukuje, bo to jest w ogóle ten targ, to jest realizacja zasady od pola
do stołu. No, do stołu. Dobrze powiedziane, do stołu. Jesteśmy na samej górze targu. Tutaj mamy ogromną salę z różnymi jadłodajniami. No więc surubi, czyli odmiana tutejszego południowoamerykańskiego suma. Ryba, powiedziałem, słodka, oczywiście chodziło o słodkowodną, to jest jasne. W dwóch postaciach. Zacznijmy od tej płynnej. Robi się tutaj doskonałą zupę na bazie tegoż amerykańskiego suma. Zupa jest delikatna, kremowa, bardzo śmietankowa i łagodna. Można to oczywiście zakwasić, można to doprawić ostrym sosem, ale taka postać jest niezwykle kojąca. A teraz coś, co jest określane terminem milanesa. Milanesa to generalnie tutejsza nazwa na wszystko, co jest w takiej kotletowej panierce. Prawdopodobnie wzięło się to z Włoch, tu też byli emigranci włoscy, od costoletta alla milanesa, no czyli matki i ojca Wiener Schnitzla. Gracias, seniora. Gracias. Jeszcze jedna milanesa z suru. No ale w tym panieruje się wieprzowinę, kurczaka, wołowinę, no i rybę. Hola, Walter. Gracias. Ahí tiene la aceitera. I to jest ryba absolutnie wybitna. Ona jest delikatnie naczosnkowana. Panierka jest chrupiąca. To jest soczyste. Mówię wam, to jest rzeczywiście zaskoczenie, gdyż jest to wspaniałe po prostu. Do tego juka, delikatna sałatka, olej jakby ktoś chciał polać, albo oliwa. Moi drodzy, jadłodajnia dla bywalców targu. Prawdziwe miejsce. A to jest ekstra rzecz. Nowe Asunción to najbardziej widoczny symbol tego, co się ostatnimi laty dzieje w tym kraju. Kraju, który przecież, mówiąc delikatnie, nie jest najbogatszy w regionie. Otóż nieustanny od paru lat wzrost gospodarczy, stabilny, niskie podatki, w dodatku Mercosur, czyli wspólny rynek południa, więc mnóstwo firm z Brazylii, z Argentyny, czy też z Urugwaju właśnie tutaj zakłada swoje oddziały. Powstaje tu wiele fabryk. Niskie podatki, tania siła robocza, mały VAT. No i to sprawia, że ten kraj się rozwija. Oczywiście, jak zawsze, to nie są tylko jasne strony, no bo mamy też problemy związane z tym rozwojem, na przykład wylesianie Chaco, głównie pod uprawy soi. Ale to jest zupełnie inna historia. My teraz jesteśmy w Asunción i zaraz muszę spadać ze słońca, bo zemdleję. Drodzy Państwo, chowamy się w cieniu, drzemiemy, przed nami siesta. Widzimy się, jak przestanie tak niemiłosiernie prażyć. Drzemka była wspaniała, siesta zakończona. Kilka pryszniców, można wyjść na zewnątrz, bo słońce zachodzi i temperatura spadła do delikatnych 28 stopni. Zatem czas kolacji. Wybraliśmy miejsce niezwykle polecane. Miejsce słynne nie tylko w stolicy, ale w całym kraju. Nazywa się ono Lo de Osvaldo. Pan Osvaldo Dominguez był działaczem piłkarskim. No i założył restaurację, która jest uważana za jeden z najlepszych adresików. A adresik nie jest potrzebny, bo chociaż piłka, to jednak gorąco.
Jeśli coś naprawdę w tym kraju mnie zaskakuje, a zaskakuje mnie tutaj wiele rzeczy, ale coś zaskakuje mnie dogłębnie, to poziom tutejszej gastronomii. Myślałem, że będę jadł głównie kukurydzę i maniok. Tymczasem tutaj jedzenie jest wspaniałe. Mieszanka kultury Guarani z tym, co przynieśli Hiszpanie i inni imigranci, jest niezwykła. Już o cenach nie mówię. Te są niezwykle niskie, jeśli myślimy o europejskim poziomie. No i mam tu kolejnych kilka przykładów w tejże materii dla Was. Tapa de quadril, czyli pikania, rodzaj steku, ale rzadko spotykana wersja. Jadłem tapa de quadril w Urugwaju, ale to jest tapa de quadril ahumado, czyli wołowina, która była wcześniej wędzona i usmażona oczywiście asado w wersji jugoso, czyli krwistej. Do tego sosu wcześniej mi go podano i spróbowałem. Absolutnie najlepszy z tych trzech, bardzo pikantny. I ten cudowny przerost tłuszczowy, zobaczcie, mięso jest różowe w środku, czuć wyraźnie dym, czuć wyraźnie wędzenie. To czasami jest ruletka, bo jeśli rzecz przewędzą, to wtedy tracimy na soczystości mięsa, ale to jest zrobione w punkcik. To jest soczyste i ma ów dymny aromat. Dwie kolejne rzeczy. Provoleta, czyli provolone. Do Argentyny Włosi przyjechali i zaczęli robić swoje sery. I to było zarówno w Buenos, to było w Urugwaju, to jest tutaj. Takowy ser zapieczony z ziołami, jak nie mam. Jadłem też taką wersję w Montevideo, jeszcze z cheddarem i z bekonem. Tu jest sporo oregano. Wielka rozkosz dla zwolenników smażonego oscypka oraz dla miłośników fondue, choć nie jest to płynne. No i sałata. Zobaczcie, jaka piękna. Czyli miejscowe aguacate, czyli awokado, serca palm, mnóstwo innych rzeczy. Sos Dijon, Malbec z Argentyny. Tutaj wina raczej nie robią, klimat za gorący. Moi drodzy, to właśnie tak jest, że często przyjeżdżając w miejsca, o których mówią, a wiecie, tam w zasadzie nic nie ma, odkrywamy sami różnego rodzaju wspaniałości. I to jest najwspanialsze doznanie. To jest najwspanialsze doznanie. Asunción to jest niezwykle ciekawe miejsce i przepyszne. Adios.